Dzień dobry, witam Was serdecznie przy nowej maszynie, którą chcemy Wam zaprezentować. To jest Tango 8, rozrzutnik Tango 8. Rozrzutnik Tango 8 przeznaczony pod mniejsze gospodarstwa. 8-tonowa maszyna, czyli 8 ton ładunków zabierająca na siebie, posiadająca 6-metrową skrzynię, 6 metrów sześciennych, ale 8 metrów sześciennych ładunku możemy tutaj wrzucić i później rozrzucać na polu. Skrzynia ładunkowa 4,250 długa, między ścianą przednią a ścianą gradziową, metr wysoka, 1,50 m szeroka. Rozrzutnik, który pracuje z kołami w standardzie 18,4×30 albo 18,4×34, czyli koła odpowiednio duże, żeby poradzić sobie w warunkach polowych z tą właśnie maszyną. Co wyróżnia tę maszynę? To, że to jest wersja ocynkowana. Standardowo produkujemy rozrzutniki lakierowane, natomiast Tango 8 powstało na zapotrzebowanie właśnie rynku i klientów, którzy zgłaszali takie potrzeby. Ok, chcemy wersję ocynkowaną, taka wersja właśnie dla tych klientów powstała. Mogą być również wersje Tango 12, Tango 14 robione w tej wersji, natomiast Tango 8 ma to w standardzie. Napęd tego rozrzutnika. Zaczynamy od wału przekaźnika mocy. Ważne, standardowo wyposażony jest ten rozrzutnik wał szerokokątny ze sprzęgłem wybiegowym. Czyli w tym momencie, gdyby nam doszło, jak wyłączamy napęd, to w zasadzie adapter dokręca nam się do końca bez problemu, ponieważ działa tutaj sprzęgło jednokierunkowe z wybiegiem. Natomiast wał szerokokątny będzie nam się kapitalnie sprawdzał przy nawrotach, no bo w tym momencie będziemy mogli pracować tym wałem. Przy zwykłym wale byłoby to niemożliwe. Napęd wędruje sobie tutaj na wał, który przekazuje moc nam do tyłu. Tam mamy kolejne zabezpieczenie, ale już tym razem przeciążeniowe. Napęd podłogi realizowany jest przez tą skrzynię i silnik hydrauliczny. Natomiast wiadomo, że mogą zdarzyć się różne rzeczy. Może dojść do jakiegoś przeciążenia i tu mamy właśnie zabezpieczenie przed tym przeciążeniem, czyli w tym momencie mamy zawór przeciążeniowy, który jeśli na przenośniku zdarzy nam się coś trudnego, to ten zawór przeciążeniowy hydrauliczny zatrzyma nam przepływ oleju w silniku hydraulicznym. I dzięki temu nie dojdzie do awarii przenośnika podłogowego. To drugie zabezpieczenie adaptera wyrzucającego to jest wałek przekaźnika mocy, który mamy umieszczony w tylnej części bezpośrednio do adaptera ze sprzęgłem przeciążeniowym. Ono zabezpiecza nam maszynę, gdyby w razie nieprzewidzianych komplikacji coś się stało w skrzyni, to sprzęgło zadziała nam i zabezpieczy adapter. Tango 8 i adapter, czyli główny element wyrzucający, dwa pionowe wały. Szerokość skrzyni ładunkowej to jest 1500 mm. Na taką też szerokość jest dobrany wał. Wał jest wyposażony standardowo w talerze, które mamy w dolnej części, także cały materiał, który tu spadnie, mówię tu głównie o wapnie, który ma tendencję do spadania i przeciekania jakby przez podłogę, zostanie skierowany na talerze i wyrzucony przez talerze razem z pozostałym ładunkiem na nasze pole. Napęd podłogi oczywiście realizujemy hydraulicznie, natomiast sterowanie tego napędu realizujemy sobie przez ten właśnie pilot. Tutaj zwiększamy obroty na plusie, zmniejszamy na minusie i w tym momencie możemy sobie sterować wygodnie z kabiny ciągnika. I dzięki temu, że to jest właśnie w kabinie, nie musimy wychodzić, przesterowywać z zaworu, możemy sobie regulować dawkę w tym momencie tak, jak potrzebujemy właśnie z kabiny ciągnika. Silnik podłogowy zbudowany jest na łańcuchu FI14, to jest typowy łańcuch górniczy o dużej wytrzymałości, koła gniazdowe prowadzące z przodu i z tyłu i mocowane do tego listwy przenośnika w kształcie cełownika. One są w tym momencie przytwierdzone do uchwytów śrubami, dzięki temu możliwa jest też wymiana ewentualnie uszkodzonej listwy. Jak już wspomniałem, napęd przenośnika podłogowego realizowany jest hydraulicznie, natomiast sterowanie wygodne, elektroniczne. Pilot, który mamy w ciągniku. Tutaj w tym miejscu mamy zainstalowany elektrozawór proporcjonalny, który steruje nam właśnie prędkością podłogi. Naciąg taśmy przenośnika podłogowego realizujemy przez te właśnie elementy, czyli w tym momencie mamy obudowę łożyska, zamocowany w niej wał, kluczem dokręcamy sobie lub podkręcamy naciąg i regulujemy naciąg
przenośnika podłogowego. Standardowo każdy różnik Tango 8 wyposażony jest w hydrauliczną stopę podporową. Fajnie podłączamy ją bezpośrednio do ciągnika, stopa podnosi nam się na wysokość, tak jak w drugim modelu, który mamy, czyli tam położenie spoczynkowe, położenie robocze, wystarczająco wysoko, aby spokojnie dyszel z tą stopą mógł sobie pracować w polu. Z przewodami zawsze jest problem między maszyną a ciągnikiem, zawsze jest problem, gdzie odłożyć. Tu mamy wygodny wieszak na te właśnie przewody. One są tak zabezpieczone, że w tym momencie, kiedy jedziemy, nawet przesuwając maszynę po placu manewrowym, możemy je zostawić tak, nic im się nie stanie. Wygodne wkładanie, rozkładanie, działa. Oświetlenie. Wiadomo, że rozrzutnik obornika musi być oświetlony oświetleniem drogowym i tu mamy specjalne lampy, które do tego służą, ale te lampy są wzbogacone jeszcze o automatyczną przesłonę. Jeżeli ściana grodziowa idzie nam do góry, automatycznie ta klapa obniża nam się na dół, zakrywa lampy tak, żeby ewentualny ładunek z rozrzutnika nie trafił, nie ubrudził, nie uszkodził tej lampy. Standardowo Tango 8 jest bez nadstaw objętościowych. Ta wersja akurat zamówiona przez klienta, która trafi nam do Wielkiej Brytanii, ma nadstawy objętościowe. Tak sobie klient zażyczył, żeby przy tych lżejszych materiałach móc przewozić właśnie więcej. Czyli w tym momencie zakładamy nadstawy objętościowe, mamy większą pojemność, możemy przewieźć więcej.